Dzień dobry, ziomeczki i ziomale, witam serdecznie kolejnego dnia. Jest 25 maj, jest sobota, wychodzimy z miejscowości Merseburg i kierujemy się do następnej miejscowości Freiburg. Za mną w tle widzicie właśnie zamek merseburski i dzisiaj by mi nic nie wyszło z filmowania i cieszę się bardzo, że nagrałem z powietrza właśnie ten oto zamek wczoraj. Także lecimy i zapraszam na odcinek. No, pogoda nie jest dzisiaj najlepsza, jeszcze kapło mi na nogę coś, a trasa wiedzie koło jeziora tutaj w Merseburgu, a jest ich w sumie w okolicy kilka i tam za krzaczorami idzie wariant, idzie ścieżka taka dodatkowa, ale my idziemy tą ścieżką Okumenische Pilgerweg, czyli idziemy tą starodawną, pradawną ścieżką, która jest właśnie wyznaczona tędy. Gościu chlebem karmi kaczki. Bardziej bym się spodziewał jakiegoś Azjaty na polowaniu. A w sumie faktycznie Natalia dobrze zauważyła, że tu jest azjatycka knajpa i może tych kaczek było znacznie więcej. Zanim tu przyszliśmy, trafiliśmy na zgromadzenie. Zobaczcie, kaczki współpracują z gołębiami i zastanawiają się, co tutaj zrobić z tą azjatycką knajpą, bo giną ich ludzie. Widzicie? Azja restaurant. A tu trwa oblężenie. Za chwilę ruszą do ataku. Bracich, walczyć o równouprawnienie gołębi i kaczek. Zniszczyć mnie ten przybytek. Przechodzimy przez park właśnie koło Merseburga tutaj, który nazywa się Südpark. I mamy tutaj oto takiego ziomeczka. Mamy też inne. Mamy pełno różnych papug. Całe mnóstwo w sumie. I tu jakieś takie dziwne kury wy jesteście. Co wy za kury jesteście, co? Tam uciekły. Tam są na końcu. A ich tak nie widać za bardzo, tam siedzą. A pani tutaj utrzymuje miejsce w czystości. I co tu jeszcze jest? Tu jeszcze jest dziczyzna. Są młode dziki, że tak powiem. A co? Dzik? Ten też kolega tutaj, całkiem spoko. Nie bój się. Nie bój się, stary. Duży jesteś. No, jakbyś tak na rękę usiadł, to łapa boli, jak cię trzyma ktoś, nie? Jak masz na imię? Zazwyczaj nie chcecie gadać, co? Ja wiem, że coś gadasz, ale pewnie po niemiecku. A tu za rogiem wyłaniają się koledzy z Omanu, z którymi walczyła słynna już Marlena. Marlena walczyła kijem i zobaczcie, tu one sobie ćwiczą takie akcje w takich miejscach, nie? Jak komuś wleźć na samochód i zostawić odciski kopyt. Macie tutaj obóz ćwiczebny na to, nie? No, jeszcze sobie jedźcie, patrzycie się na mnie, co ten człowiek tutaj gada, nie? Ale to prawda jest. Nie łazić po autach ludziom. Ziomeczki, awaria nastąpiła. Wypadła mnie plomba z zęba i mnie teraz ząb napieprza. Ale udało się załatwić. Udało się załatwić na jutro, na 10 rano, jakiegoś dentystę 4-5 km stąd i zatrzymaliśmy się. Nie doszliśmy dzisiaj do naszego celu, ale po drodze było jakieś takie schronisko, dom pielgrzyma. Tak oto wygląda. No to też jest w takim jakimś dworku. Wygląda troszkę to tak starożytnie, ale mi się wydaje, że fajnie. Przyszła babeczka i taka dupna pieczątka, patrzcie jaka jest duża. No mamy jakąś tutaj, możemy sobie kawę zrobić czy herbatę. A łazienka wygląda w ten oto sposób. No wiadomo, no nic specjalnego, ale jest. Zadychu za osobę, żeby przeczekać do jutra, żeby pan dręczysta naprawił mnie zęba. No to spoko. No bo problem by był taki, że jeżeli byśmy poszli dalej,
i dalej by nie było właśnie dentysty, bo z dostępnością w dzisiejszych czasach jest ciężko, no to bym się męczył, a wolę to naprawić na już. Byliśmy zakupić jakieś zakupy i wleciał nam tutaj taki ptak do środka. Ja mu muszę otworzyć okno, żeby on sobie wyfrunął. A ja myślałam, że to jest nietoperz na początku. A, poleciał. Głównymi drzwiami wyleciał. Ziomeczki rozpaliłem w piecu, bo w zamczysku chłodno w pokoju i trzeba troszeczkę nagrzać, żeby się jakoś milej spało. O, jest tu mój człowiek, już się ogrzewa. Człowiek ciepłolubny. Chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, mianowicie jeśli chodzi o historię właśnie tutaj z tym kominkiem i rozpalaniem go, to postanowiłem wybrać się w poszukiwaniu jakiegoś w ogóle drewna, żeby to móc rozpalić. No i tak chodzę, szukam, patrzę, no niby nic nie ma, tam parę gałązek takich na rozpałkę znalazłem, ale patrzę, obok tego zamku chyba jest dom jakiejś sąsiadki czy coś takiego. No i tak patrzę, że nikogo nie ma, nikt się jakoś tak nie kręci. Wbiłem się, nie było żadnego płotu, tak zobaczyć, tylko rzucić okiem okolicznie. Patrzę, leżą jakieś drewniane klocki, no to jest sru. Tam chyba z 7 tych klocków czy coś takiego. Przyniosłem je tutaj, rozpaliłem w kominku. No i tak ogólnie nie byłem pewny, tam taka wajcha jest na piecu, jest rura, taki dopływ do komina, nie? I nie wiedziałem, czy to była zamknięta, czy otwarta. Według mnie była otwarta, ale żeby nie było pomyłki, no to postanowiłem, że zadzwonię do babki, która prowadzi tutaj właśnie ten dom pielgrzyma w tym zamku. No i ta baba przyleciała tutaj i pyta się, o co chodzi. A ja mówię, no, że rozpalić w kominku chciałem, tutaj już się pali czy coś, ale tam na korytarzu jest jedna taka miejscówka, taki zakamarek, skąd gdzieś wylatywał dym. I prawdopodobnie wylatywał dym, a to z tego względu, że jak się bawiłem tą wajchą, to się tam to przytkało i wtedy właśnie tam coś zadymiło. No i ja to potem normalnie ustawiłem, bo raczej byłem pewny, że to jest w ten sposób. Ona przyleciała, patrzę się na to wszystko, tak o co chodzi, tak pokiwała coś głową i tak dalej, okej, i się zmyła i poszła w cholerę, nie? Także za wiele mi nie pomogła, ale proszę Państwa, w kominku się pali, jest w zamku ciepło naszym tutaj i tyle. I jutro idziemy do dentysty, to znaczy ja idę do dentysty, bo wymagam tutaj opieki. Z jednego zęba dziś mi plomba wypadła i wkurza mnie cholerstwo, trochę boli i trzeba to załatwić, żeby później dalej nie było problemu. A że jutro jest niedziela, no to i tak mi się udało w sumie załatwić jednego tutaj ziomeczka gdzieś jakiegoś wioskowego. Nie w tej wiosce, co jesteśmy, ale gdzieś tam na innej wiosce dalej. I idziemy o godzinie 10, mam wizytację. I teraz ciekawe, ile to będzie kosztować. No ziomek mówił, że 50 euro. Tylko ciekawe, czy to 50 euro jest za sam wstęp, czy to też jakieś plombowanie w tym jest, czy co. Tego nie wiem, dowiemy się jutro. Dzień doberek, ziomeczki i ziomale, witam dnia 26 maja. A co dzisiaj za dzień mamy? A mamy właśnie, mamy, dzień mamy. I chcielibyśmy z tej okazji życzyć wszystkim mamom, może nie tylko w Polsce, ale i na świecie, wszystkiego dobrego. Też. Tak, dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze i dziękuję mamy, że mamy takie mamy, o, coś takiego. Super. I lecimy dalej, przygoda trwa, a mamy niech się o nas nie boją i niech mają fajny dzionek dzisiaj. To już po wizycie u dentysty ząb załatwiony. Kosztowało mnie to 93 euro, a ubezpieczalnia zwróci hajs. Mam już na to rachunek. A jaki koleś! Zapomniałem kika i mi przyniosła, ale tak naprawdę tego nie zapomniałem, tylko chciałem sprawdzić, czy Natalia będzie tak dobra i łaskawa i mi go odniesie. Ha! No, nie, no zapomniałem, zgadza się. To co, ubezpieczalnia zwróci hajs za zęba 93 euro i lecimy do przodu, bo dzisiaj celem jest miejscowość Naumberg, 21 km jeszcze, coś koło tego. To lecimy. I tym razem na wsi sklepek z miodem. Zobaczcie, otwieramy sobie szafkę i mamy takie miody 500 ml za szóstkę. Zobaczcie, można też zapłacić tutaj PayPalem albo można wrzucić hajs w tą dziurę. I miody sobie stoją i nikt tego nie kradnie. A miody prosto od pszczelarza. Bardzo, ale to naprawdę bardzo ładna okolica i
Jest to przy miejscowości Pettstadt. Wchodzimy do wiochy Pettstadt i kierujemy się przez jakieś chyba pola czy lasy do Freiburga, a potem do Naumburg. Ale się to wymawia, Naumburg. A ten człowiek cały czas w telefonie siedzi. Cały czas coś klepie, jakieś relacje wstawia. A co to? Nie, z drogi nie wstawiam żadnych relacji. No właśnie. Zatrzymaliśmy, Cały czas w pracy. My tu idziemy, a ty pracujesz. No ja też. zatrzymaliśmy się na chwilę, to No. wziąłem, sprawdziłam wiadomości. Tak, jesteś uzależniona od telefonu, powiedz, przyznaj. Nie. Myślę, że jest to damski sweterek. A gdzie jest właścicielka sweterka? Czerwonej plamy nie ma. Także na dole na pewno jej nie ma. Zakładam, że gdzieś do lasu wlazła. I albo coś ją chyciło w lesie, chociaż nie ma co. Nie wiem. I tak historii tego swetra byś nie zrozumiał. Kolejny raz. Jesteśmy już przy miejscowości Freiburg i trafiliśmy do takiej miejscówki Weinberg Hotel. 4-gwiazdkowy jakiś hotel, ale przechodziliśmy obok i stwierdziliśmy, że musimy tu wejść, bo widok właśnie z tarasu tego hotelu jest nieziemski. Zamówimy może sobie coś do picia i coś do jedzenia, bo jesteśmy głodni. Także zapraszamy razem z nami do środka, do hotelu i idziemy od razu w stronę restauracji. Tylko którędy? Się trzeba tu zapytać. Jest i trafiliśmy dobrze. Pani z recepcji powiedziała: idźcie właśnie w tę mańkę i nas skierowała we właściwe miejsce. Właśnie już widzę, że tutaj jest miejscówka dla nas. Halo? O, fajnie. Widzę, że coś dobrego już na talerzach tam było. Także mają tu jedzenie, co mnie bardzo, ale to bardzo interesuje, bo jesteśmy mega głodni. A zaraz wam pokażę jeszcze widok z właśnie tutaj z tarasu. Może stąd będzie lepiej jeszcze. Patrzcie na to. I w dole miasteczko Freiburg. Ziomeczki, wjechało właśnie nasze jedzenie i kolejny raz testuję właśnie sznycla w takiej oto postaci z ziemniakami, ze szparagami, z sosem hollandaise. I do tego super. wygląda mega, i do tego wegetariańskie kary dla Natalii. A później rzucę drona i sfilmuję jakieś ujęcia z powietrza.
Sznycel, proszę Państwa, zjedzony i kary wciągnięte również. I teraz na spokojnie, na luziku, najedzeni, napojeni, możemy się wybierać w dalszą drogę. No zostało nam około, myślę, między 10 a 12 km już dzisiaj do celu. A miasteczko z drona wyszło bardzo fajnie. Bardzo mi się podobało, jak kręciłem, bo to miasto jest tak ulokowane właśnie w dole, w takiej kotlinie. I widok z tego balkonu, z tego tarasu był niesamowity. To trzeba być na miejscu, no wideo raczej tego nie odda, co tutaj właśnie się widzi z tego oto tarasu. Patrzcie, kochani, na co trafiliśmy tutaj. Jakie zabyteczki, jakie maszyny. Dodge Phoenix. Ile? 49 800 euro. 50 000 euro na sprzedaż. 220 koni ma. A to? To wygląda jak Dodge alla Bandiego. Ten jest za 41 000 euro. Ale to jest Ford Fairlane 500. Ale maszyna. Ogromny. Ale klasyki amerykańskie. I tu dodatkowo w bonusie mamy takiego Chevroleta za 29 000 euro. Przechodzimy przez ten właśnie Freiburg i muszę przyznać, że jest to ciekawe, klimatyczne, takie czyste, wręcz bym powiedział turystyczne miasteczko. Przed chwilą Trabant, taki fajny cabrio niebieski, przejechał, ale mi spierdzielił, nie zdążyłem włączyć kamery. A tutaj tak w stylu greckim chyba jakaś knajpa jest. My skręcamy tu w lewo. Widzicie, z czego słyną Niemcy? Bratwurst. A takiego dobrego bratwursta jeszcze bym... No widzisz, znalazłaś znak. Tak. Mój człowiek tu odkrywa, którędy mamy iść. Dokładnie. Ale takiego bratwursta bym zjadł. No nie dzisiaj, ale następnym razem gdzieś, jak będzie możliwość, to oczywiście, żebym zjadł. I chyba tutaj pan z Grilla też sprzedaje, z tego co widzę, jakieś wursty. I to jest chyba taki typowy właśnie niemiecki, biały wurst z curry. Ist das mit curry oder? Bitte? Ist das mit curry, die Weißwurst curry oder normal Wurst, Bratwurst? Normalbrot. A, normal, okej, danke. Także ziomuś mówi, że to była normalna kiełbasa. Wyglądała na białą. Pomyliłem się, przepraszam. Kolejny jakiś klasyk jedzie, albo dwa, tylko tym razem właśnie jadą motory. Bardzo fajne. Takie jak w filmie Indiana Jones, co mu kija wsadził w szprychy i Niemiec poleciał. Pierwszy Niemiec poleciał wtedy w kosmos. Ale sobie ktoś piękne malowidło właśnie na ścianie tutaj swojego domu strzelił. Ale mają ci ludzie pomysły. Fajne, naprawdę fajne. Przyciąga taką uwagę, żeby się zatrzymać i popatrzeć. Zauważyliśmy, że właśnie w tej miejscowości Freiburg są winnice. I one są usytuowane właśnie na zboczach tutaj jakichś lokalnych pagórków. I siedzą sobie ludzie dzisiaj właśnie w niedzielę i spożywają wino. Macie tutaj do wyboru lokalne wina, a oto jest tego lista i ceny. Zamówiliśmy sobie jedną szklaneczkę na spróbowanie, pan nam tutaj naleje. I zamówiliśmy wino, które nazywa się Weißburgunder, to jest rodzaj, i mamy taką piękną nalepkę. Natalia próbuje pierwsza. Ciekawy jestem, czy ci będzie smakować. Dobre? To teraz ja sobie spróbuję. No to teraz czas na mnie z okazji, że pracowałem wcześniej w restauracjach i znam się trochę na winie, to powiem szczerą opinię. Dobre. Muszę przyznać, na końcu takie lekko gorzkawe, ale jest całkiem niezłe. Muszę spróbować jeszcze raz, żeby być pewnym. Nie bawię się w te takie siorpanie i tak dalej, bo to nic warte nie jest tak naprawdę. Ale spoko, naprawdę. Natalia, trzymaj
No ja nie jestem całą resztę. specjalistą winowym. I ile teraz to kosztuje? To kosztuje 4, takie jedno wino. Szklaneczka. Ale w taką pogodę jak znalazł. Ja oczywiście dodałbym ze swojej strony jeszcze do tego troszkę wody gazowanej. A co? To jest ciekawe. Myślicie, że tylko ludzie mogą sobie tak w cieniu pod mostem być? Piwo chłodne w cieniu pić? Nie, konie też sobie mogą tutaj rezydować, biwakować. Właśnie przyjechała pani, która jest właścicielką i przyjechała napuścić świeżutkiej wody właśnie dla koni. I fajnie, bo one mają tutaj cień, nie są tak na tej patelni, gdzie pali słońce. Bardzo fajnie, że ktoś o te konieły dba. My w Polsce mamy kwiaty w doniczkach, a Niemcy mają brzozy w takim czymś. W karnistrze, w kance, nie wiem jak to zwał, to zwał. No i następna brzoza przed chałupą, tym razem we wiadrze. Czy ktoś mi wyjaśni, o co chodzi z tymi brzozami przed chałupą? We wodzie, we wiadrze, czy w jakiejś kance? I kolejna taka rzecz, ziomuś sprzedaje różnego rodzaju domowe wyroby. Mamy tutaj między innymi lokalne tutaj wyroby miody, takie figurki mydła, taki wosk. Do tego są jeszcze takie rzeczy jak propolis, oczywiście wino, które robi syn tego pana. Mamy tutaj też taką naleweczkę i jakiś słynny brand do tego i jeszcze takie olejki. Także wszystko bardzo lokalnie, bardzo mi się to podoba. Dziękujemy panu. Dankeschön. No i słuchajcie, teoretycznie jesteśmy trochę w dupie, że tak powiem, bo według GPS-a powinniśmy iść tam prosto, ale tu nie ma ulicy. Tu jest rzeka i jedyna opcja, żeby się przeprawić, to jest jakaś łódka tutaj. Nikogo nie ma, a my nie mamy już gotówki. O, pan idzie, ale gotówki nie mamy. Także nie wiem, jak panu zapłacić za to kartą, czy można. Ale jaja, okazało się, że nam w portfelu zostało 2,80 €, tak? A ziomek chciał 3 euro, żeby nas przewieźć na drugą stronę. No i tak Natalia wyciągnęła to, bo dzisiaj dużo właśnie gotówką za tego dentystę i tak dalej. Nie mamy w ogóle gotówki, tylko to zostało. Ziomek tak podchodzi, patrzy, mówi: spoko, to ja was za 2 euro tu przewiozę. I 2 euro wziął, jeszcze 80 centów nam zostawił. Także Nam zostawiają mamy, dzisiaj tak, jakieś reszty. wszyscy zostawiają jakąś resztę i przeprawiamy się na drugą stronę, ale nam się udało. Patrzcie, jak to jest sprytnie zrobione. Prąd jest w tamtą stronę, a tu jest taka oto lina i taki wałek. I nie trzeba żadnego silnika, tylko pan sobie tutaj właśnie steruje z tyłu. To jest nasz marynarz i pan tylko steruje, a my dopływamy na miejsce w taki oto ciekawy i dziwny zarazem sposób za 2. Pan odbezpiecza i proszę, kochanie, zapraszam przodem. Możemy wyjść. Danke, schönen Tag. Ja, genau. No pięknie, już myślałem, że będziemy zapierniczać naokoło. Ja też już tak myślałam. No nie, ale uratowani. Przechodzimy jakimiś kanałami, teraz Natalia się tu przeprawia, ale to jest zwinne. Nie, mi gorzej trochę poszło. No cóż, idziemy dalej, bo już niewiele zostało do miejsca docelowego. Teoretycznie no nie mamy noclegu. Idziemy do lokalnych Magdalenek. Telefonu nie odbierają, ale jak to się mówi, może będą w domu. I jesteśmy u celu pod chałupą Magdalenek, których nie ma. Okazuje się, że trzeba dzwonić przed weekendem, żeby mieć na weekend miejsce, bo ich tu nie ma i nawet nie ma numeru na komórę, żeby do której zadzwonić. Także na chwilę obecną nie mamy noclegu, usiedliśmy sobie w parku na ławce i zaraz będziemy tutaj kminić. Może ewentualnie pod namiotem właśnie tu w parku zostaniemy. Udało się znaleźć miejsce do spania, ale w ogóle co za historia, słuchajcie, spędziliśmy chyba 2 godziny, łaziliśmy w tom i z powrotem, też szukaliśmy kogokolwiek, kto by tutaj nam mógł pomóc z jakimkolwiek spaniem gdzieś. Jakieś hostele, poszliśmy gdzieś do jednego, zamknięte. Dzwoniliśmy ogólnie na lokalną komendę policji, żeby się zapytać, gdzie tu można nocować tak naprawdę w tym mieście.
No i stwierdzili, że tak nie bardzo pomogą, jak ten hostel gdzieś tam był zamknięty, no to oni nie pomogą. Dzwoniliśmy też tutaj, skontaktowaliśmy się z jakimś jednym księdzem, czy tam asystentem księdza, który teoretycznie poradził, żebyśmy poszli na plebanię, jedną taką zaprzyjaźnioną, ale tam ziomeczka nie było na tej plebanii, w ogóle nie było nikogo. No i potem tutaj przy właśnie tym budynku, gdzie Magdalenki powinny być, a ich nie ma na weekend, przechodziła sobie taka babeczka z dzieckiem, Natalia ją przyuważyła i babeczka była z Ukrainy i ona powiedziała: słuchajcie, ja was tutaj wpuszczę do środka, tu jest właśnie hostel dla pielgrzymów i tam mogą być jakieś namiary. I ona wpuściła nas tam do środka i były numery właśnie komórkowe podane, bo wszędzie w necie były tylko stacjonarne, nie było za cholerę żadnego numeru komórki. No i Arkadiusz zaczął dzwonić na te wszystkie numery, odebrała jakaś babka i powiedziała, że odzwoń panie za chwilę, ja ci podam numer do jakiejś innej babki, która powinna tam w tym wszystkim pomóc. Zadzwoniłem do tej kobiety i co się okazało? Okazało się, że jeszcze jeden pokój jest wolny, a są dwa. Jeden pokój jest zajmowany w tej chwili, a jeden jest pusty. I babka z jakiejś wsi ma tutaj przyjechać za 30 minut i ma nam odkluczyć właśnie miejsce do spania. Już mieliśmy przygotowany praktycznie namiot, żeby się rozbijać, a tu się udało się w ostatnim momencie ogarnąć taki nocleg, bo dzisiaj zrobiliśmy sporo kilometrów i wypadałoby się fajnie ogarnąć, wykąpać, żeby być świeżym. Także idziemy do bankomatu po hajs, bo już nie mamy w ogóle i czekamy na babkę, która przyjedzie nas tutaj uratować, otworzyć nam drzwi do spania na dzisiaj. Pokój pielgrzyma na dziś ma numer 9. Zapraszamy do środka. Na wejściu mamy biurko idealne do pracy na wieczór. A tu mamy 3 takie łóżka do spania. Fajny dodatek, coś słodkiego na ząb na każdym łóżku. I jeszcze zapraszamy na szybki rzut oka do łazienki. Jak wygląda łazienka z prysznicem, jest fajnie, czyściutko i przyjemnie. Fajne te piętrowe łóżka są, naprawdę się zastanawiam, czy spać dzisiaj na dole, czy na górze. Ziomeczki, jestem zmęczony, ale szczęśliwy, że udało się nam ogarnąć nocleg. Mamy gdzie dzisiaj spać, awaryjnie, tak jak mówiłem, byłby to namiot, ale cóż, udało się. Więcej szczęścia niż rozumu. Jak zawsze zresztą Polishman Travel ma bardzo dużo szczęścia, a razem z Natalią to już w ogóle podwójnie, a nawet bym powiedział, że potrójnie. Dziękujemy za dzisiejszy odcinek, za oglądanie i zapraszamy na następne. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy serdecznie, trzymajcie się i ciao!